W dzisiejszym odcinku zbudujemy taką farmę guardianów w Minecraft, czy jak to się to tam nazywa. A teraz wyświetla Ci się pełna lista materiałów potrzebna do zbudowania w 100% całej farmy, więc cykaj śmiało fotę, a my zaczynamy budować. Okej, skoro już znaleźliśmy sobie podwodną świątynię, no to musimy na początku pozbyć się Elder Guardianów, żeby to w ogóle zaczęło działać. Elder Guardiany mamy tak o, tu w centralnej części, tutaj w tym miejscu i w tym miejscu, więc musimy się tam po prostu przekopać. Nie wiem, wtedy dam radę się dostać? Tutaj się dostałem i teraz gdzie jest ten Elder Guardian? Tu jest, dobra, no to trzeba go szybko załatwić. Jeden załatwiony, można lecieć do kolejnego. Kolejny Guardian, tak jak wspominałem, będzie znajdował się gdzieś tutaj, więc tu też trzeba po prostu wskoczyć. O, od razu na niego trafiłem. I kolejny z głowy, możemy przejść do kolejnego, do ostatniego. Ostatni powinien być gdzieś tutaj w tym miejscu, więc ja sobie tutaj wskoczę, wpłynę. O, no i jest, mam go. Okej, no i ostatnio też załatwiony, więc mamy to z głowy. Oczywiście Wam to zajmie dużo dłużej, no bo wiadomo, gracie pewnie na survivalu. I teraz tak o, jak już tutaj jesteśmy, no to wszystko możemy sobie tak naprawdę rozwalić, nie będzie tam do niczego potrzebne. Zostawmy sobie na początek tylko lampy, żeby nam tutaj oświetlały, żebyśmy po ciemku nie budowali. Tutaj te glony wszystkie to trzeba wywalić, bo nie będzie nam to w ogóle potrzebne. Myślę, że spokojnie jedną lampę tą możemy też i tą w sumie rozwalić. I teraz tak o, tutaj robimy raz, dwa, trzy, tutaj robimy raz, dwa, 3 i tutaj robimy raz, dwa, 3. Czyli teraz, czekajcie, czy ja dobrze to policzyłem? 3 i raz, dwa, 3. To będzie tu i tu. Tak, czyli z tej strony mamy 3, z tej strony mamy 3 i mamy coś takiego i robimy 3 na 3. I tu powinniście mieć 4 kratki, czyli tutaj powinno być raz, dwa, 3, 4, zgadza się. I tutaj powinno być raz, dwa, 3, 4, zgadza się. I tutaj powinno być raz, dwa, 3, zgadza się. I tutaj powinno być raz, dwa, 3, zgadza się. Dobra, i teraz tak o, tego środka tutaj, tego o tutaj na środku, nie zabudowujemy, bo to nie jest nam do niczego potrzebne. Natomiast tutaj wszędzie dookoła, czyli tutaj, 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 tutaj i tutaj robimy na wysokość 44 kratek licząc odtąd. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 i tutaj powinniśmy to mieć. Taka wieża jest nam tu potrzebna. No i wszystkie te pozostałe elementy również na tą samą wysokość podnosimy. Dobra. Już tutaj sobie dobudowałem do końca. Mamy 44 wysokości. No i tu na samej górze dodajemy sobie oczywiście jeden tutaj, żeby zabudować i wlewamy na środku wodę, żebyśmy normalnie mogli sobie tutaj, jeżeli będziemy chcieli, to może zajdę sobie gdzieś tutaj, cyk, cyk, żebyśmy mieli tutaj po prostu przestrzeń z wodą. Ja sobie tu zeskoczę na dół od razu, o, cyk i mamy coś takiego, nie? To tak na początek. Teraz tak o, tutaj w narożnikach, chociaż nie wiem, może jeszcze zanim to, no to tutaj na środku oczywiście, jak już sobie wejdziemy, no to musimy glony posadzić do samej góry, więc to po prostu zróbmy, a później będziemy musieli to zniszczyć, wiadomo. Więc to sobie zróbmy, żebyśmy tu mieli tą szybką windę zrobioną tak naprawdę, bo to też jest ważne, żebyśmy to mieli już zrobione. Okej, czy tu mi się wszystko zrobiło? Na pewno tak, dobra, czyli mogę zejść z powrotem sobie na dół, hyc, okej, tu sobie rozwalam, rozwaliło się, nie będę tego zbierał, no bez sensu. I teraz tak o, tu na narożnikach stawiamy sobie wszędzie soul sand, w taki oto sposób, o, to możemy sobie rozwalić i podnosimy na wysokość 6, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 i powinniśmy być na równo z wodą i tak też się zadziało. Tutaj znowu to samo, raz, 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, skoro to mamy, no to teraz wszystko to musimy sobie połączyć. Czyli po prostu łączymy sobie to w taki sposób, ciach, ciach, żeby nam się tu wszystko zgadzało. Ok, musimy zrobić sobie po prostu coś takiego. Dobra, mamy to zrobione. Z tej strony również. Na początku zrobię po prostu taką samą bazę surową. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to będzie mógł na tym poprzestać, a jak ktoś będzie chciał jeszcze sobie to jakoś udekorować, to sobie jeszcze to udekoruję. Ja też pokażę, jak to zrobić. Dobra, no i tu po prostu resztę sobie wypełniamy w taki sposób. Także nie wiem, chyba nie będę tego pokazywał, po prostu to wytnę. I okej, skoro to już mamy zrobione, no to taką platformę mamy zrobioną. Mi to w ogóle mega będzie przypominało platformę wiertniczą, ale sami to zobaczycie. To teraz tu stawiamy blok pomocniczy i tutaj dookoła przeciągamy sobie
po prostu szkło, no czy jakiś inny blok. Jeżeli nie chcecie ze szkła, to możecie z jakiegoś innego bloku, dla mnie to nie ma problemu. Kwestia tego, jak wy to chcecie sobie tam mieć zrobione. Ok, i teraz tak o, tutaj w tym narożniku stawiamy sobie wodę, w tym narożniku stawiamy sobie wodę, w tym narożniku stawiamy wodę, tutaj również stawiamy wodę i tak mniej więcej gdzieś tutaj na środku również rozlewamy sobie jeszcze trochę wody. Ło, ale mnie wciągnęło. Rozlewamy sobie trochę wody, żeby to wszystko spychało nam tutaj do tej centralnej części, gdzie mamy naszą platformę. Skoro to już mamy, to lecimy na samą górę. Ok, i jesteśmy w tym miejscu. I teraz tak o, teraz obojętnie z której strony robimy raz, dwa, trzy i tu na tej trzeciej kratce robimy 3 bloki pomocnicze. Mamy coś takiego zrobione. I teraz tutaj robimy sobie platformę 3×3 w taki oto sposób. Natomiast tutaj ustawiamy sobie 3 skrzyneczki w ten sposób. Teraz tak o, tutaj ustawiamy sobie hoppery, łącząc sobie to oczywiście po bokach dostawiamy hoppery na 5, coś takiego robimy. No i tu dodatkowo jeszcze robimy jedne hoppery w taki oto sposób. Tutaj to już możemy tak naprawdę rozwalić i mamy coś takiego. Teraz tak naprawdę możemy sobie przeskoczyć w to miejsce i tutaj jeszcze sobie połączyć, robiąc coś takiego, żeby to już było tak naprawdę gotowe. Teraz tak o, tu robimy raz, dwa, trzy, przeskakujemy, robimy u góry raz, dwa, trzy, spoko. Teraz tak o, tutaj ustawiamy sobie 3 ogniska, znaczy tutaj sobie po prostu ustawiamy ogniska w taki sposób. Ok, coś takiego, tylko te ogniska dusz, dobra? Pamiętajcie, żeby to były te ogniska dusz, żeby się nie pomylić. No i teraz tak o, jeszcze tutaj sobie dostawiamy murek z jednej strony. Wejdź do góry, no. Może będę po prostu latał, będzie prościej. I teraz dookoła robimy po prostu coś takiego. Zapomniałem, że ja mogę latać, nie? O, masakra. Robimy coś takiego, elegancko. Teraz tak o. Tutaj zostawiamy sobie na razie 3, tu sobie przeciągamy, robimy coś takiego. I teraz tak o. Tutaj dostawiamy sobie 3 bloki tymczasowe. Wylewamy sobie wodę. W taki oto sposób. Te ogniska na szczęście nam nie zgasną. Tutaj dostawiamy sobie murek, żeby mieć to zrobione. No i teraz tak naprawdę przeciągamy sobie resztę szkła w taki oto sposób tutaj do tego momentu, żeby nam to się wszystko fajnie zgadzało. Mamy tak naprawdę coś takiego i to jest tak naprawdę działający mechanizm w tym momencie tak naprawdę, nie? Teraz jeżeli tutaj o to chodzi, to możemy jeszcze sobie zrobić raz, dwa, trzy i zrobić sobie platformę do awkowania. Czyli teraz tutaj tak naprawdę na tym ostatnim bloku możemy sobie zrobić na wysokość, uwaga, 86 kratek. Czyli tutaj robimy tak naprawdę 86. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 83, 84, 85, 86. I tak naprawdę tutaj mamy wieżę na 86 kratek. Do góry jeszcze od tamtego momentu. Jezu kochany, tu jest platforma typowo do awka, nie? Czyli tak o, wlatujemy sobie tutaj do góry, no i robimy sobie platformę tutaj dookoła, żeby po prostu sobie stąd nie spaść. Tu oczywiście możemy sobie zrobić jeszcze coś takiego, żebyśmy, jak będziemy tutaj wchodzili, to żebyśmy nie spadywli i mieli to zrobione. Ok, i tak naprawdę to już wszystko, tutaj mamy tak naprawdę działający mechanizm. Jak widzicie już, pierwszy Elder skoczył, znaczy pierwszy Guardian skoczył i teraz ponownie musimy zejść jeszcze pod wodę. Ponieważ jak tutaj zejdziemy, no to ostatnim elementem, żeby na razie jeszcze ich nie wybijało do góry tych guardianów, no to teraz musimy zrobić tak, żeby je wybijało, czyli tutaj wszędzie ustawiamy sobie Soul Sand, żeby nam te guardiany wszystkie wlatywały do naszej pułapki i wpadały do naszej farmy. I one będą fajnie wynoszone do góry, będą tam nam ładnie wpadały. Dookoła tutaj też jest profit taki, że tutaj wszędzie dookoła będziecie mieli farmę czarnego czego? Czarnego barwnika, nie? Znaczy w sensie ze squidów, ze śmiornic. Więc to też myślę, że wam się w jakiś sposób przyda. Dobra, to mamy zrobione. No i teraz już jak to już mamy gotowe, no to możemy pousuwać nasze lampy, będziemy mieli coś takiego. To będzie nam tutaj ładnie wciągało guardiany. Będzie leciało to do góry i tak dalej, będzie to ogólnie działało. I tak naprawdę, jeżeli chcecie to zrobić, tylko tyle, w sensie mieć taką prostą farmę niewyglądającą, to w zasadzie możecie wyłączyć odcinek, a ja teraz pokażę, jak ją jeszcze można fajnie udekorować. I teraz tak jeżeli chcemy to sobie jakoś fajnie udekorować, no to ja wpadłem sobie na taki pomysł, że... Co ten delfin? Co tu się stanęło z tym delfinem? O matko, no farma delfinów to ewidentnie nie jest, nie? Niemniej jednak, wracając, tutaj możemy sobie zrobić coś takiego.
Tutaj coś takiego. Tutaj coś takiego. Tutaj coś takiego. I teraz tak to wybijamy i to przeciągamy sobie do samego dołu, żeby nam to wszystko ładnie wyglądało, no bo jak wiecie, że jak ja coś robię, no to musi być porządne, więc nie może być żadnej pajacerki robionej. W sensie wszystko musi wyglądać, więc tutaj robimy i to będzie teraz wyglądało, jak to skończymy, to będzie wyglądało tak jak trochę taka platforma wiertnicza i mi się to osobiście bardzo podoba. Mamy coś takiego. Super, to jest git. Teraz tutaj tak naprawdę możemy zrobić coś takiego, znaczy tu wodę możecie oczywiście to sobie zostawić, nie, bo w sumie po co to, ale tutaj dookoła możecie sobie przyciągnąć coś takiego, żeby można było tu łatwo wejść, albo nawet jeden punkt wyżej, jeżeli macie taką ochotę. To już tak naprawdę zależy od was. Ja sobie to zrobię na tej samej wysokości. Ok, mamy coś takiego. Super, jest elegancko. Tu podnosimy sobie odtąd jeszcze raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok. Teraz tutaj robimy coś takiego, że przeciągamy sobie wszędzie dookoła wiadomiks, żeby to wyglądało. Bo dlaczego by nie? Będziemy robili taką naprawdę typową platformę wiertniczą. Ale tak jak mówiłem, mi to się osobiście bardzo podoba, taki klimacik. Więc w taki sposób to stwierdziłem, że to udekoruję. Plus te guardiany mają to do siebie, że trochę spadają czasami z wysokości, jak się tam wspinają na tą naszą farmę. Więc w momencie, gdy spadają tutaj na ten daszek, też dodatkowo dostają obrażenia i tak dalej, więc to też jest profit, nie? Bo później jak jeszcze raz tam wpadają do góry, to będą się rozbijały po prostu tutaj o resztę rzeczy. Dobra, mamy to zrobione, to zrobione. Wygląda to na chwilę obecną w taki sposób. Oczywiście, jeżeli chcecie, to możecie tutaj to zrobić w taki kwadrat typowo, bez tych takich ząbków, które ja zrobiłem, ale do tego zaraz przejdziemy. Oczywiście jeszcze dla wykończenia, tutaj w narożnikach dobrze by było, jakbyście sobie pododawali jakieś tam właśnie te trapdory, które ja sobie ustawiam. Jeżeli wam to nie pasuje, to nie musicie, no bo w sumie i po co, ale moim zdaniem fajnie to wygląda. I teraz tak tu musicie pamiętać o tym, że fajnie by było jakoś tam jeszcze wejść, nie? Więc żeby tam wejść, to ja jestem za tym, żeby po prostu tutaj w tym miejscu sobie ustać. Jak już tu wleziecie, to tu sobie ustańcie. I teraz tak żeby to nie było źle zrobione. Wybijamy sobie. Ok, wiemy gdzie jesteśmy, bo nawet jeżeli spadniemy do samego dołu, to wiemy, że to jest tu. I teraz ja sobie zaznaczę to miejsce w taki sposób. Dobra, zarąbiście. I teraz wiem, że tu mogę sobie ustawiać resztę rzeczy, czyli tutaj będę robił sobie coś takiego. Tu jest ten środkowy element, to już mogę sobie rozwalić, bo mi nie będzie potrzebny na chwilę obecną. Tu na środku teraz muszę zrobić wejście na samą górę i sobie to wejście w tym momencie zrobię, żeby tam na górę móc sobie swobodnie wchodzić. Bo nie pamiętam na jaką to jest... Aha, no tak, na wysokość... Nie, tu jest 44. 44, no to tam pewnie jest 42 tu będzie. Ok, i mamy coś takiego tutaj tak naprawdę zrobione, nie? I teraz tak żeby to dalej jakoś jeszcze moim zdaniem fajnie wyglądało, no to tu jak jesteśmy już u góry, mamy to zrobione, no to fajnie by było zrobić jeszcze coś, żebyśmy tu nie spadli, prawda? W każdym razie według mnie to ma jakiś sens. Jeżeli według was nie ma, to nie róbcie, ale według mnie na przykład ma. Bo mi by się nie chciało spaść z takiej wysokości i rozwalić sobie łeb. Na ten przykład, nie? No i teraz tak tutaj w tym miejscu i w tym miejscu wycinamy sobie dziurę. Tu możemy sobie przeciągnąć w taki sposób. Ok, ciach, 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 ciach. Albo w sumie możemy to nawet jeszcze troszeczkę inaczej zrobić, tak mi się wydaje, ponieważ możemy tą wyciąć sobie. Teraz się zastanawiam, czy bardziej pod kraniec, czy tutaj na samych rogach. Na samych rogach wytnijmy, bo dlaczego by nie? Będzie to tak troszeczkę szerzej wyglądało moim zdaniem. Ok. No i teraz myślę, że na równo, tutaj jak jesteście, to jesteście na tej kratce równo z tym, nie? W sensie, dobra, może ja spadnę, żeby wam pokazać. Jesteście w tym miejscu. I myślę, że to jest ok, żeby w tym miejscu tutaj po bokach, czyli tu w tym miejscu i w tym miejscu zrobić jeszcze dodatkowe wsporniki. I teraz tak, te wsporniki po prostu robię w ten sposób, że przeciągam sobie to do samego dołu. Elegancko, tu mi się wszystko zgadza. Ciach, ciach, idealnie się tutaj wmontowałem. Tutaj robię 3 odstępu i znowu do góry. Nie pamiętam na jaką to jest dokładnie wysokość, ale w materiałach wam się to wszystko powinno zgadzać. Ciach, ciach, tu oczywiście to sobie przyciągnę do góry,
Tutaj też dobrze by było, żeby to było zrobione po bożemu. I sobie to przeciągam do samego dołu i tu już będzie to fajnie wyglądało, zaraz zobaczycie, bo tu będzie już taka prawdziwa platforma, moim zdaniem, wiertnicza się robiła z tego. Tu znowu 3 odstępu i do góry. Tak, dobrze? Chyba dobrze. Zobaczymy, czy przestrzeliłem, czy nie przestrzeliłem z tą wielkością. Chyba nie przestrzeliłem, zarąbiście. I teraz tak, o, tu tak naprawdę możemy jeszcze sobie dociągnąć z tej strony i tutaj zrobić sobie taki tak naprawdę port do cumowania. Możemy sobie tu też tak naprawdę fajnie ogrodzić, ciach tutaj, o, jeżeli chcemy to zrobić coś takiego, tu jeszcze oświetlić sobie, że jakbyśmy mieli potrzebę, że w którym miejscu jest ulokowany ten nasz port. Mamy tak naprawdę, już widzicie, już to trochę zaczyna wyglądać jak taka platforma wiertnicza, nie? Mi się to mega podoba, dla mnie to jest klimacik fest. Tu oczywiście stawiamy sobie trapdory, żeby było, że to jest przymocowane tutaj, bo to wiecie, no platforma wiertnicza nie może na byle czym stać, nie? Tutaj oczywiście też możemy sobie to zrobić, w tych miejscach, w których oczywiście damy radę to zrobić, ciach, spoko. Lecimy do samej góry i teraz tutaj jedna ważna rzecz, bo tutaj robimy raz, dwa. Bo tu wiecie, to musi być trochę bardziej zabezpieczone na wysokości, etc., więc tutaj ja sobie zrobiłem w taki sposób, mi się to bardziej podoba. Jeżeli chcecie to zrobić w inny sposób, to feel free, ale ja to zrobiłem tak o. Idąc oczywiście dalej, tutaj dookoła ja również sobie przeciągnąłem coś takiego, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało, że to wiecie, jest przytwierdzone w ten sposób. Tutaj dałem sobie jeszcze do góry ciach. Teraz tutaj sobie to obudowałem jeszcze, bo dlaczego by nie? Żeby to wyglądało jakoś tak, wiecie, w miarę sensownie. W ten sposób. Tu tak naprawdę możecie jeszcze sobie zrobić u dołu, jeżeli chcecie. Żeby to jakoś jeszcze lepiej wyglądało, to jak najbardziej możecie sobie to zrobić w ten sposób. Ciach. I tutaj dotąd przyciągnąć. No i tu wiadomo, jeżeli chcecie mieć już takie pełne zadaszenie, no to też jak najbardziej możecie sobie to wykonać, przeciągając w taki oto sposób, ciach. Tutaj oświetlenie będziecie mogli zrobić w tym miejscu, i w tym miejscu, i w tym miejscu, i w tym miejscu. Tu zawsze możecie sobie jeszcze jakieś łóżko zrobić. I teraz wiadomo, musimy jakby pociągnąć to dalej, no bo co z tego, że już nam to jakoś zaczyna wyglądać, tylko sobie wyjdę stąd. O, tutaj musimy to przeciągnąć dalej, nie? No bo co, no tak naprawdę mamy tutaj fajnie wyglądającą taką platformę, no i widzicie, i to jest ten efekt, o którym mówiłem, to wygląda jak taka platforma wiertnicza, jakby się tutaj ropę wydobywali czy coś. No ale tu wiadomo, jest jeszcze taka laga do góry, no i jakoś tą lagę trzeba zaopiekować. Jak ja to zrobiłem? Ja zrobiłem to w ten sposób, że po prostu tutaj zrobiłem jeszcze tak na dwa, już nie przeciągałem całej takiej wieży, tylko po prostu te dwa przeciągnąłem, bo to już za dużo materiałów to trochę zaczyna zżerać, więc to sobie przeciągnąłem dotąd. Tak naprawdę na te 80 ileś kratek. Ok, tu mamy zrobione. No i znowu, jeżeli chcecie, no to tutaj możecie sobie dorobić jeszcze takie, wiecie, wsporniki. Moim zdaniem to fajnie wygląda. Na oryginalnym projekcie tego nie zrobiłem, także teraz mi to w sumie wpadło do głowy. No i oczywiście lecimy na samą górę, bo dlaczego by nie. Tu jeszcze możecie zrobić takie łączenia, takie wiecie, takie od ściany do ściany, ale ja tego nie robiłem, bo w sumie po co. I teraz tak o, tutaj sobie zrobiłem jeszcze dookoła coś takiego. Taką rampę, tu oczywiście standardowo ciach zabezpieczenie, z tej strony również zabezpieczenie, tu również zabezpieczenie, tu również zabezpieczenie. Tutaj sobie zrobiłem coś takiego, że przeciągnąłem sobie w taki oto sposób, ciach. Tutaj zrobiłem sobie wyjście, no bo niektórzy z Was mogą latać na elytrze, więc tak naprawdę możecie sobie nawet tutaj taką rampę zrobić do skakania. Więc, bo na pewno już na tym etapie, gdzie robicie tego typu farmy, to już niektórzy z Was mają elitry, więc jak najbardziej możecie to sobie wykorzystać i będzie to super działało. Tu oczywiście robimy sobie coś takiego. Najlepiej, żeby to właśnie wystawało o 1 w ten sposób. Ja też jestem ciołek, bo nie powiedziałem od razu, żeby to wystawało o 1. Ok, mamy coś takiego. Ciach. No i tu wiadomo, trzeba zrobić kolejny element, czyli tak naprawdę to możecie jeszcze sobie zrobić, nawet jeżeli chcecie mieć tak do końca typowo, to możecie zrobić coś takiego, tutaj dać klapę po prostu, ciach, albo po prostu, redstone'y możecie też ustawić, nie? Wiecie o co chodzi, że jak tam, nie wiem, że niby samoloty latają, to żeby widziały, że ten, znaczy to już jest trochę taki roleplay, jak już sobie tak w takie rozkminy wchodzicie, ale to zawsze spoko wygląda, nie? Taki detalik. No i tu oczywiście macie swoją strefę jakby
awka, no i jak tutaj sobie postoicie, tak naprawdę cała wieża już jest gotowa. Cały ten nasz jakby mechanizm, to wszystko jest gotowe. No moim zdaniem wygląda to lepiej niż taka pojedyncza laga w górę. Tak naprawdę jeżeli ktoś chce, to powinien sobie też ten słup przeciągnąć do samej góry i tam wtedy zrobić stanowisko, nie? Ale jakby tutaj do tego momentu możecie odciąć i sobie stać gdzieś na brzegu i też będzie działało. Jak widzicie, wszystko zarąbiście działa. Tutaj one się wskakują, ja może polecę na chwilę na górę, trochę posiedzę, żeby tu trochę więcej ich wpadło. O, widzicie, i dosłownie chwilę tam postawmy i popatrzcie, ile już guardianów tu jest, nie? Po prostu działa to fenomenalnie. I zaraz przejdę na drugiego save'a, bo specjalnie sobie wcześniej oglądałem film jeszcze jak budowałem. To zobaczycie, ile tutaj tego się nazbierało. No popatrzcie, dosłownie chwilę tu postałem i już ile się tego nazbierało, więc ja się przeloguję na innego save'a i pokażę wam, ile w godzinę udało mi się tego pozbierać. Dobra, tu jestem na innym save'ie, jak widzicie, tu zupełnie inne otoczenie, tu jest właśnie też ta wieża moja. I teraz tak o, ja w godzinę tutaj, żeby was nie oszukać, to wam pokażę, wchodzę sobie i w godzinę, dosłownie godzinę tutaj grałem, po uruchomieniu farmy i tak o, tu jest jedna skrzynia, tyle wynosi, druga skrzynia, tyle i trzecia skrzynia, tyle. Tam pewnie coś około 2000 z hakiem, więc myślę, że to jest naprawdę mega wydajna farma. No i stosunkowo prosta w budowie, nie? Bo tak naprawdę możecie to zrobić po prostu na bambusach, nie musicie tego dekorować tak jak ja, tylko na tych bambusowych podpórkach i będziecie mieć to gotowe i z głowy tak naprawdę, nie? A jeżeli ktoś będzie chciał sobie to dodatkowo zrobić, żeby to trochę lepiej wyglądało, no to zrobi sobie w ten sposób co ja i też spoko, nie? Także no. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się projekt, który zbudowaliśmy ostatnio, natomiast po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba wynosi około 90%. Wybierz sobie odcinek, który wolisz obejrzeć. No i oczywiście nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeżeli ten odcinek Ci się podobał i chcesz więcej tego typu materiałów. Z mojej strony to wszystko, widzimy się na shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Siemaneczko!